Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, lekcje online w polskim internecie w województwie kujawsko-pomorskim. Prosto z Torunia nadajemy lekcja języka angielskiego. Przed nami i pani Aleksandra Kowalska, która przygotowała dla Was dzisiaj temat lekcji. Jaki? Będziemy mówili o spędzaniu wolnego czasu. Przypomnimy sobie troszeczkę wyrażeń, słówek i poćwiczymy zadania egzaminacyjne. Czy pani Ola zdradzi, jak sama uwielbia spędzać wolny czas? Ja sport, gotowanie i czytanie. Hello, welcome to my lesson. We're going to talk about hobbies and pastimes and basically what we can do in our free time, but I decided kind of to leave out sport out of it, apart from one activity, and you will see it. Słuchajcie, porozmawiamy dzisiaj o hobby i o sposobach spędzania wolnego czasu. Troszeczkę z tego wykluczyłam sport, bo sport, wydaje mi się, robiliśmy już dosyć dokładnie, więc tak naprawdę wrzuciłam dosłownie jedno słówko. I tym się dzisiaj będziemy zajmowali, ale zacznijmy sobie od rozgrzewki. Pamiętacie, że zawsze robiłam rozgrzewkę na tłumaczenia. No dzisiaj przyszła kolejny typ zadań. To będzie rozgrzewka, która będzie polegała to będą transformacje zdań. A w tej rozgrzewce trzeba po prostu zdanie wyjściowe zamienić na zdanie o podobnym znaczeniu i wykorzystać te elementy, które zostały podane. Zerknijmy sobie na przykład zdania. My best friend is Greek. Każdy na pewno wie, co to znaczy. Mój najlepszy przyjaciel jest Grekiem. I naszym zadaniem jest uzupełnić to zdanie w taki sposób, aby znaczyło to samo, co zdanie wyjściowe. A nasze zdanie nowe ma się zaczynać od my best friend i kończyć się na Greece. Jak możemy przedstawić te pochodzenie, tą relację pochodzenia naszego najlepszego przyjaciela, oprócz tego, że użyjemy właśnie sformułowania, że jest Grekiem? Oczywiście możemy powiedzieć, że pochodzi z Grecji albo jest z Grecji. I w ten sposób mamy my best friend is from Greece albo comes from Greece i to też by było dobre zdanie. Are you good at juggling? Czyli czy jesteś dobry w żonglowaniu? No i nasze zdanie, które mamy otworzyć, zaczyna się od can you. No i po prostu musimy pamiętać, że po can musimy mieć bezokolicznik, który stworzymy z czasownika juggling, z formy gerandialnej i będzie to po prostu juggle i jeszcze na końcu możemy dodać well. Can you juggle well? I zdania znaczą mniej więcej to samo. I zdanie numer 3. My grandparents have got a big house, czyli moi dziadkowie mają duży dom. I nasze zdanie, które mamy utworzyć, brzmi tak. My is big. No jak to zrobić zdanie o podobnym znaczeniu? No oczywiście trzeba użyć takiego myku, że zastosujemy Saxon genitive, czyli apostrof s i powiemy, że domek moich dziadków jest duży. My grandparents' house is big. I zwróćcie uwagę na to, żeby ten apostrof pojawił się dopiero po s-ie, bo grandparents to jest liczba mnoga i wtedy relację posiadania zaznaczamy w ten sposób, że wstawiamy sam apostrof po literce s. No i jeszcze mam 3 przykłady. Przykład 4. What time is it? Bardzo proste pytanie. Która jest godzina? No i możemy jeszcze w inny sposób je zadać i to też jest mega proste. What's the time? Albo what is the time? What does he have for dinner on Sundays? Co on jada na obiad w niedzielę? No i słuchajcie, zamiast czasownika have można oczywiście użyć czasownika eat i właśnie tutaj my to zrobimy. I zwyczajnie nasze zdanie, które stworzymy, będzie brzmiało w ten sposób. What does he eat for dinner on Sundays? I ostatnie. This is Phil, Eve is his sister. No i mamy 2 zdania. To jest Phil, Ewa jest jego siostrą. No i mamy napisać zdanie o Ewie i o Philu w jednym, że tak powiem. Więc trzeba po prostu powiedzieć, że Ewa jest siostrą Phila. Eve is Phil's sister. I zobaczcie tutaj na Saxon genitive, czyli na dopełniacz saksoński. Tutaj mamy po Philu apostrof i jeszcze dodane s, bo Phil jest to jedna osoba, liczba pojedyncza, więc dodajemy apostrof s, aby określić relację posiadania. I nie pomylcie tego na egzaminie, bo to łatwo pomylić, przeoczyć, a nie chcielibyśmy stracić na tym zadaniu żadnych punktów. No i przejdźmy już do meritum. So we're going to talk about hobbies and pastimes and there are loads of things we can talk about here, but I've chosen just a few. Ja wybrałam, słuchajcie, tylko kilka rzeczy, żebyśmy, no bo to jest szeroki temat, wiadomo, każdy może, już hobby w tej chwili to są tak różnorodne i tak czasami niespodziewane, że można naprawdę wymyślić mnóstwo rzeczy. Znalazłam też dla Was kilka takich nowych, niezwykłych, ale zerknijmy na te podstawy.
Chciałam, żebyśmy sobie przypomnieli, w jaki sposób możemy powiedzieć, że jesteśmy czymś zainteresowani, tak? I oprócz takiego prostego mówienia I like, I don't like, I hate, możemy jeszcze oczywiście zastosować szereg konstrukcji i warto je pamiętać, bo one również występują w zadaniach na środki językowe. Be fed up with. Be fed up with to znaczy, że już mamy czegoś dość. Na przykład I'm fed up with studying biology. Mam dosyć uczenia się biologii. To negatywny przykład, ale zerknijmy za moment. Będzie jeszcze jeden negatywny, a potem same pozytywy. Be bored with, czyli znudzić się czymś. I'm bored with football, for example. Be fond of to jest być miłośnikiem czegoś, lubić coś, czyli inny sposób na powiedzenie I like. Na przykład my friend is fond of dancing. Be interested in, czyli być zainteresowanym. I am interested in diets. Be into something to również znaczy być zainteresowanym czymś, lubić czym się zajmować. Możemy ułożyć takie zdanie na przykład my father is into DIY. Be keen on to również znaczy być miłośnikiem, na przykład we are keen on talking in English. No i jeszcze mamy kilka wyrażeń. Favorite pastime, zamiast hobby możemy je zastosować, to jest ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Passion, kolejny synonim dla tego słowa. Share interest with somebody, so you can say that you share interest with your best friends. And this is also a nice sentence, nice phrase. Take up something like take up a sport or take up some hobby, which is a very good phrase when you want to, for example, write an entry to a blog. To bardzo fajne wyrażenie, to take up, jeżeli chcemy napisać na przykład wpis na blogu, że zainteresowaliśmy się nową rzeczą, to taki właśnie take up będzie bardzo fajnym wyrażeniem do zastosowania. Be crazy about, no to mieć fioła na punkcie czegoś i to jest raczej pozytywne. I'm crazy about cooking. Nie stosujemy tego w takich negatywnych konotacjach. Aha, poczekajcie, jeszcze cofnę. Jeszcze jedna rzecz. Zapomniałam powiedzieć, bo po tych wszystkich wyrażeniach, jak zauważyliście te wyrażenia z pierwszej części tabelki oraz te ostatnie be crazy about mają na końcu przyimek. I powinniście pamiętać z jakich 5 lekcji wcześniej, że po przyimkach mamy czasownik z końcówką ing, czyli gerund. Po tych wszystkich wyrażeniach będziemy stosowali albo czasownik z końcówką ing, albo rzeczownik, tak? I o tym należy pamiętać. No i przejdźmy do zainteresowań. So in the picture you can see one maybe not so typical in Poland, which is pottery, but let's look at the others. So the first one is gardening. Everyone knows what it is, right? You go to your garden, you plant some flowers, you do some digging, you do some weeding. Pottery. This is presented in the picture. So basically pottery is making cups, mugs, plates or other containers from clay. Cooking, not self-explanatory. Baking. Baking is baking cakes, right? Czyli pieczenie. Also, myślę, że to również jest, raczej nie ma co tu się rozwodzić nad tym słowem. Sewing. This is when you want to make some clothes on your own. You use a sewing machine or you use your hands and needle and thread and you make clothes actually or you make some things out of fabric. This is called sewing, czyli szycie. Okay. Knitting. Knitting is another hobby connected with your hands. Knitting means doing, how to say, powiem po polsku, bo ciężko mi to wytłumaczyć, robienie po prostu na drutach. And DIY, this is connected with making things out of wood and making things out of kind of things that you can buy in, for example, in some certain shops like Castorama or Hobby. To jest po prostu takie, jakbyśmy rozwinęli ten skrót, to znaczy do it yourself, czyli majsterkowanie. Photography, this is taking pictures, right? Taking photos. Painting, which is, you know, making pictures with paint. Music, you can listen to music, you can play music, you can enjoy music. Z muzyką może być wiele rzeczy, może być i słuchanie, i może być również pisanie muzyki. Dancing, taniec. Reading, which is self-explanatory. Writing, because some people like writing blogs or writing poems or writing maybe short stories or even novels. Sculpting, which involves, this is art, right? This is some kind of art. Sculpting is making figures of people, of objects from wood or from stone or from other materials, even soap. To jest po prostu rzeźbiarstwo, rzeźbienie. Okay, and other pastimes is that you can see this is the only sport I'm going to talk about. This is yoga, because not everybody thinks it's a sport, but it is a sport and a nice pastime to relax.
Chatting online, you know what it means, I hope. Chatting online means talking to your friends via some instant messaging services or via chat rooms. Going to the cinema, hanging out with friends, which means meeting friends outside your home, somewhere, maybe in a shopping center or basically somewhere outside in a park and spending time together. To jest po prostu takie włóczenie się ze znajomymi. Playing board games or playing computer games. Board games are gry planszowe, computer games you know. Watching the telly, quite obvious. Surfing the net, also obvious. Having a picnic, which is also a nice hobby when you have nice weather, in spring for example, or in summer, czyli urządzanie pikników. Walking, you know, some people do it for pleasure, like Nordic walking for example. Hiking, which means walking but longer distances and usually in the mountains. Climbing, this is kind of more complicated than hiking because it involves some equipment and usually higher mountains or rocks, czyli po prostu wspinaczka. Sunbathing, just lying in the sun and doing nothing, relaxing. Horse riding, self-explanatory, and yoga as I mentioned. And also collecting. You can collect many things. You can collect stamps, but this is, you know, quite a standard thing. You can collect spoons. Some people do. You can collect mugs. Some people also do. You can collect key rings, so you can collect basically everything you want. Kolekcjonowanie, zbieranie, można zbierać bardzo dużo rzeczy i bardzo, bardzo dziwnych i na pewno macie jakieś pomysły, co jeszcze oprócz znaczków, monet i kubków można zbierać. Na przykład czytałam, chyba w jakiejś książce angielskiego czytałam właśnie, że jedna pani z Wielkiej Brytanii ma fioła na punkcie pamiątek związanych z rodziną królewską i ona zbiera wszystkie rzeczy związane z rodziną królewską, od kartek, przez kubki, jakieś pamiątkowe szaliki, rękawiczki, wszystko co ma emblemat rodziny królewskiej. Okay? And unusual hobbies, as I mentioned, I think you should know this one because I spoke of it when we talked about sports. This is called extreme ironing. Okay, as you can see, the man is ironing his clothes. Probably in some cold country like Canada or maybe northern Russia. Okay, toy voyaging. Do you know what toy voyaging is? I'll give you a clue. So now it is very popular to take a toy with you on your holiday, put it somewhere in a place which everybody knows and take a picture with it. And this is called toy voyaging, czyli zabieranie po prostu zabawek na wakacje i robienie im zdjęć. Jest pełno takich kont na Instagramie, na pewno coś takiego widzieliście. Soap carving. You know what soap is? Usually we use soap to clean ourselves, but you can also carve in soap and it's apparently very popular in the United States. Rzeźbienie w mydle jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i słuchajcie, wcale nie tylko dla dzieci, jak tutaj mamy na zdjęciu, ale naprawdę niezłe dzieła sztuki z tego wychodzą. Wygooglajcie sobie, bo ja niestety nie mogłam, bo używam obrazków tych, które są na licencji Creative Commons, ale możecie sobie takie naprawdę fajne rzeczy z mydła znaleźć. Okay, Quidditch. Well, to be honest, I had no idea that somebody does it, but people do it. Okay, so this is actually almost the same game that Harry Potter and his fellow teammates play, but it's done without the element of flying. People just run around the Quidditch pitch, I think, or Quidditch court. I don't know how to call it to be exact. And they have broomsticks. And they have all those, strange balls that you need, and they run around and play like that. And this is very popular. There are even Quidditch leagues. Naprawdę, słuchajcie, są nawet ligi Quidditcha. Jak widzicie, tutaj panowie mają nawet miotły. Nie zawsze te miotły występują. Czasami po prostu się biega po boisku, ale jakbyście mieli ochotę zobaczyć jakiś męczyk, to na pewno na YouTubie się coś znajdzie. Dirt polishing. Okay. I'm going to explain it in Polish because it's kind of difficult for me. Słuchajcie, to jest po prostu przez tak długi czas wyrabianie błota, że ono nabiera jakiegoś kształtu i nawet jest ładne. Still, I couldn't find a better picture for free, but there are loads of dirt polishing pieces of art on the internet, so Google them. Also very nice hobby, very relaxing, I suppose, because you need a lot of time to do it. Geocaching, and this is, I think you play it also because in our town, in Toruń,
we had competitions for schools at geocaching. Słuchajcie, na pewno znacie tą grę, bo my mieliśmy takie konkursy, nawet zawody w Toruniu z geocachingu. Na czym to polega? You have to find some objects or you have to find some clues on the way using a map and a GPS system, and that's it. Okay, you have to go from one point to another to cover some kind of route. Noodling. This hasn't got anything to do with food, or actually, maybe. What is noodling? Noodling is catching fish with your bare hands, and usually, if you want to go noodling, you choose to catch bigger fish, like catfish. Na przykład sumy się w ten sposób łapie. Nazywa to się noodling, wyławianie klusek. No trochę śmiesznie, ale jak widzicie, nie jest to zbyt bezpieczne, bo tu pan cały poraniony. So it's also an interesting way to spend time, but I'm not sure I would like to try it. Competitive dog grooming. You know what dog grooming is, right? You have to cut the dog's hair, groom the dog's hair, dye it, and poor dogs end up like this. There are competitions in competitive dog grooming, right? In dog grooming, you know, the point is to create the nicest fur style or hairstyle for a dog or for a cat. So as you can see, we've got some examples here. I'm not sure I like it, and I don't think my dog would, but this is also a popular hobby. Painting rocks, which involves basically painting on rocks, and anybody can do it, and I think it's nice and relaxing as well. Okay, i słuchajcie, żeby się stało zadość tego naszego mówienia o hobby, znalazłam kilka zadań, mianowicie aż 3 chyba z egzaminu, w których właśnie mówimy o hobby. I pierwszy z nich, słuchajcie, to będzie zadanie z egzaminu próbnego z Operonu z 2019 roku. I to jest zadanie o lotach balonów na gorące powietrze. Troszeczkę z historii. No takie hobby też ludzie mają, like hot air balloons. Okay? So, I'm gonna read it for you. Spróbuję Wam to przeczytać, chociaż na serio literki już są małe, ale chyba dam radę. Mam nadzieję, że Wy to dobrze widzicie. Można to znaleźć w arkuszu operonowskim, jest dostępne online bez problemu. Have you ever seen a hot air balloon in the sky? Or maybe you're flown one? Hot air balloons have been around for some time, for thousands of years, but the first flight with people on board took place in 1783. It was performed by 2 Frenchmen in Paris and lasted about 10 minutes. Hot air balloons can fly to great heights. On November the 26th, 2005, a man from India set the world record for the highest flight, reaching 21,027 meters. He took off from Mumbai, India, and landed 240 kilometers south. Hot air balloon flights and festivals are popular in various destinations around the world. Well-known locations include Cappadocia, Turkey, Luxor, Egypt, and the Serengeti, Tanzania. But the biggest festival takes place in New Mexico, which is a state in the USA. It attracts over 500 balloons and more than 900,000 spectators every year. I tutaj, słuchajcie, za moment Wam pokażę tekst, który będziemy musieli uzupełnić w języku angielskim, tekst z lukami. I fajnie jest, żeby takie zadania też sobie poćwiczyć. To zerknijmy na te zdania. Zdania są 4. No i trzeba uzupełnić je w języku angielskim na podstawie tekstu. Before 1783, there people on board of hot air balloons. No ja pamiętam, że tych ludzi przed tym rokiem 783 nie było. I zastosujemy właśnie tu tą konstrukcję. There weren't any people on board of hot air balloons. The Paris flight was long. Pamiętacie, ile to było minut? 10, so 10 minutes long. A man from India flew the hot air balloon. Anybody else in the world? On ustanowił rekord wysokości, więc higher than anybody else in the world. The festival is the largest one. No to możemy sobie powiedzieć na pewno w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Meksyku. In New Mexico is the largest one. Jakbyście tu napisali in the USA, to też by było w porządku. I kolejne zadanie, to jest z kolei zadanie z egzaminu z 2019 roku, nie próbnego, tylko normalnego. I tutaj trzeba przeczytać tekst i wybrać właściwą odpowiedź do tekstu. I to jest o gotowaniu, czyli mi bliski temat mojemu hobby. Cooking classes in your home. You can learn how to cook the foods you love. Simply choose the date and time of your class
and the dish you want to prepare. We will send one of our chef instructors to your home. The price of a cooking lesson is £95. Before the class, we will send you a shopping list so that you can get all the necessary products for the dish. No i the students can decide, jaką decyzję może podjąć uczeń. Mamy 3 opcje. What they will cook, czyli co ugotują. Which chef instructor will arrive, czyli który instruktor gotowania przyjedzie. What to write on the shopping list, czyli co napisać na liście z zakupami. No, na pewno nam nie pasuje to ostatnie. Oni mogą podjąć decyzję, co chcą ugotować. Więc pierwsze, what they will cook. I ostatnie zadanie, to jest zadanie, zobaczcie, na środki językowe, a też jest o hobby. I mamy szereg słów, 6, z których należy wybrać 3 do uzupełnienia tekstu. Pamiętajcie, że musi tam wszystko nam zgadzać, i sens, i konstrukcja gramatyczna. Nie zmieniamy tych słów, one już są w dobrej formie. I zerknijmy najpierw na słówka. Mamy closest, different, exercise, full, shortest i type. Closest, najbliższy, different, różny, różnorodny, exercise, ćwiczenie albo ćwiczyć, full, pełen, shortest, najkrótszy i type, typ. No i zobaczcie, możemy sobie takie podobierać je w parę i na pewno para będziemy mieli closest i shortest, prawda? Czyli najbliższy i najkrótszy. Na pewno będziemy mieli, a możemy mieć też parę 2 przymiotników, full i different. No i zostaje nam exercise i type i zerknijmy na to, co nam będzie do zdań pasowało. Drone racing is a new off-sport. Nowy rodzaj sportu, typ sportu, czyli będzie nam tu pasowało F. Type of sport, mostly popular with men aged 15 to 45. It is held on a track with gates and tunnels. Drone must fly through them to complete the race. The drone operator who finishes the race in the time is the winner. No oczywiście, że ten czas musi być najkrótszy, prawda? Więc shortest time is the winner. Drones often crash during races because the newest models can fly extremely fast. Each drone has lights of a color so that people watching the competition can easily identify them. No to te kolory muszą być oczywiście różnorodne, so different color. No i tym sposobem zrobiliśmy zadanie na środki językowe, które tak naprawdę opowiadało nam o jednym z hobby, czyli drone racing. Okay? So this was everything from me. See you in a minute. Do zobaczenia za minutkę.